Czołem, heroskowe wariaty. Jest zima, przynajmniej ta kalendarzowa, i jest to idealny moment do rozmowy na temat Wori. Zapraszam serdecznie do materiału. Nie wiemy wiele o tej krainie czy jej mieszkańcach, ale jak zagłębiliśmy się w znany nam lore, to okazuje się, że jest kilka zaskakujących informacji o tej wyspie wartych opowiedzenia. Kraina owiana tajemnicą. Motyw znany nam z innych gier, takich jak chociażby Akavir z serii The Elder Scrolls, Meracydia z Final Fantasy XIV czy Xoteha z Guild Wars. Łączy je fakt, że od dekad fani tropią najmniejsze strzępy informacji. Wszystko, co może choć odrobinę rzucić światło na to, co pozostaje nieznane. Nie inaczej jest z Wori, wyspą na północny zachód od Antagariczu, majaczącą na mapie z Heroes 3 czy Might and Magic 7. Dziś opowiemy wam to, co wiemy o wyspie, jej mieszkańcach, jak i tego, w jaki sposób starają się zinterpretować ją ludzie z Horn of the Abyss czy Day of Reckoning. Zacznijmy sobie od samej nazwy – Wori. Nawiązujące do angielskiego ivory, czyli śnieżno-białej kości słoniowej. Pasuje idealnie do wyspy pochłoniętej śniegiem przez większość roku. Enrod funkcjonuje według tego samego kalendarza co świat rzeczywisty, również w zakresie pór roku. Z tego względu zimą wody otaczające Wori zamarzają, tworząc grubą taflę lodu nie do sforsowania dla większości jednostek pływających. A może to bardziej wpływ miecza mrozu? Bo geograficznie ta mroźna kraina jest niedaleko Regny, gdzie klimat jest bardziej tropikalny, równikowy. Ma to sens, jeśli przyjrzycie się temu, że Minotaurom z Jadeim zdarzały się starcia z Jotunami. Rionel z Might and Magic 8 jest tego największym dowodem. Wracając zaś do tematu dzisiejszego materiału. Potężne lodowce górują nad horyzontem, zasłaniając nieznany ląd. Wśród tych monumentalnych struktur możecie spotkać też tak samo imponujące lodowe giganty. Jeśli zamierzacie wchodzić na ich terytorium, to polecam kupić ser Eldenbree. Wielu znakomitych mistrzów sera jest lodowymi gigantami, specjalizującymi się w tym specyficznym przysmaku. Specyficznym może wydawać się też to, że czas na Wori zdaje się płynąć wolniej i nie jest to przenośnia. Z biografii Adelaide możemy dowiedzieć się, że po tym, gdy jej statek rozbił się u brzegu Wori, została ze śnieżnymi elfami trenować na około 20 lat. Po powrocie do Erathi okazało się, że czas praktycznie nie minął. Co możemy natomiast powiedzieć o samych śnieżnych elfach? Te istoty o śnieżno-białej cerze spotkacie na pewno w stolicy o nazwie Volii. Są izolacjonistyczną nacją i z pewnością rozmawiając z nimi padnie w pewnym momencie fraza prawdziwe elfy. I po części można im przyznać rację, jeśli tyczy się to tego, gdzie ta rasa zaistniała, bo to właśnie Wori jest uznawane za kolebkę wszystkich elfów z Enrod. Dumne, dostojne, prastare. Część z tego na pewno możecie dostrzec w Żeliu, będącego pół człowiekiem i pół śnieżnym elfem. Z tą rasą łączy się ciekawa historia z czasów, gdy ich cywilizacja miała swoje złote wieki. Podczas panowania króla Silgandira, gdy panował dobrobyt i spokój, nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Młode elfy były znudzone spokojnym życiem swoich rodziców i chęć przygód i wykazania się zawładnęła ich umysłami. Zaciekawieni tym, co skrywa horyzont morza, ubiegali się o zgodę na ekspedycję u ich władcy. Dla króla to była bardzo trudna sytuacja. Z jednej strony rozumiał młodzieńcze zapędy, lecz z drugiej ryzykował sporo. W końcu rozmawiał z przyszłością narodu, bez której zostaną zgubieni. Wieki izolacji miały swoje plusy. Nie musieli przejmować się najazdami, a Wori, mimo panującego tu klimatu, było dla nich czymś sprawdzonym, pewnym. Gdyby się na to zgodził, narażałby nie tylko najbliższą przyszłość, ale też balans. Gdy puści się jedną grupę, inni będą chcieli pójść w ich ślady. Mogą pójść w ich ślady. Odpowiedź mogła być tylko jedna. Niezadowolona, buntownicza młodzież na czele z Elwolasem postanowiła działać na własną rękę i rozpoczęli budowę statku. Gdy ta wieść doszła słuchu Silgandira, natychmiast nakazał sprowadzić lidera młodzian, prosząc go o zakończenie tego szaleństwa. Rozgorzała między nimi tak burzliwa rozmowa, że władca uciął ją groźbą śmierci. To przeraziło młodego elfa tak bardzo, że ugiął się i ze spuszczoną głową wyszedł z audiencji.
Albo tak przynajmniej to wyglądało, ponieważ wrócił do swoich przyjaciół, stawiając przed nimi ultimatum. Albo wyruszą z nim tej samej nocy, albo porzucają swoje marzenia o nieznanej krainie. Decyzja była jednomyślna i uznali, że nadeszła pora pożegnać Wori. O brzasku mieszkańcy Woli dostrzegli jedynie statek znikający za horyzontem. Statek ten zwał się Mitetirro, renegat. Grupa śmiałków dotarła do ziem, na których powstanie stolica nowej nacji elfów z Avery. To teraz pora na mięsko, czyli jak Wori interpretują dwie najbardziej znane modyfikacje. Warto pamiętać, że pałac wciąż jest w przygotowaniu, dlatego informacje zawarte w tym materiale mogą ulec zmianie. W kwestii zarówno Horn of the Abyss, jak i Day of Reckoning będziecie mogli się spotkać z motywami wikińskimi. Choć w kontekście śnieżnych elfów może brzmieć to zaskakująco, wystarczy spojrzeć na inne popkulturowe wyobrażenia ludzi północy, by dostrzec pewną prawidłowość. Tam, gdzie pojawia się śnieg, bardzo często spotykamy brodatych, masywnych wojowników w rogatych hełmach, otoczonych symboliką run i surowej, północnej mitologii. Popatrzcie na Skyrim z serii The Elder Scrolls, poświęconemu w pełni domowi rodzinnemu Nordów, bądź Guild Wars i cywilizacja Nornów, olbrzymich humanoidów z dalekich dreszczogór, łączących surową siłę z szamanizmem. Bulwark, Horn of the Abyss, skupia się na aspekcie dzikości oraz synergii z naturą. Jest to sojusz dzikich ludów śnieżnych elfów z jotunami. Specjalizuje się w oswajaniu lokalnej fauny, jak mamuty czy argali, co można przetłumaczyć po prostu na dziką owcę. Sam jotun z jego skrzydlatym hełmem natychmiast przywodzi na myśl Walhallę, a Yeti, mityczne górskie stworzenie, okryty jest runami i dzierży charakterystyczny młot przypominający oręż pewnego krewkiego blondyna z nordyckiej mitologii. Poza tymi oczywistymi inspiracjami wikingami mamy też niebieskie koboldy. Te małe stworki mają swój origin w germańskim folklorze jako domowe duchy. Hota prezentuje wizerunek bardziej kojarzony z estetyką Dungeons and Dragons. Niebieski kolor jest oczywistym nawiązaniem do mroźnych klimatów. Szaman jest odniesieniem do silnego związku z naturą i jako wisienkę na torcie mamy śnieżne elfy z charakterystyczną bladą cerą. Budynki w mieście są monumentalne, a runy bardzo ładnie zwieńczają nordycki klimat. Naszym zdaniem aż nadto. Jak na krainę zdominowaną przez śnieżne elfy, jest ich tu niewiele. Być może związane to jest z tym, że same elfy są tu bardziej w formie podupadłej, zdziczałej, wiele dekad po czasach świetności śnieżnych elfów. Samo miasto wygląda dziwnie. Jest drastyczna różnica względem tego, co widzieliśmy na renderach przed patchem 1.8. Sami do końca nie wiemy, co o tym myśleć. Odnosimy wrażenie, że jest to trochę podobne do przypadku otchłani z Olden Ery, przed zmianą i po. Momentami wygląda jak downgrade i zmiany wyglądają, naszym zdaniem, na nietrafione. Co rzuca się w oczy, to pewna szkicowość zamku. W przypadkach innych miast mamy wszystko subtelnie połączone, tworzące jedną synergię. Tutaj mamy wrażenie włożonych pojedynczo obiektów. Inną sprawą jest kolorystyka. Szczególnie zielonkawe niebo, które od czasów Heroes 5 kojarzy nam się tylko z nekropolią. I jak rzucicie okiem na bulwark i zamek nieumarłych z Olden Era obok siebie, no nie powiem, jest dziwnie. Drugi problem to monotonność. Drewno, śnieg i wszechobecna ponura atmosfera. Chętnie zobaczylibyśmy większe podbicie tych ciepłych kolorów dla zrównoważenia tej wszechobecnej zieleni. Odrobina ciepła, żółcieni czy pomarańczy mogłaby zrobić dużo roboty. Podobny problem mieliśmy wstępnie z pierwszym wyglądem pałacu z Day of Reckoning, gdzie przed poprawkami zamek był bardzo monochromatyczny pod kątem kolorów, po czym później dostaliśmy pięknie dopracowane miasto w aspekcie wizualnym. Aby nie być kompletną graficzną marudą, podoba mi się tło i motyw księżyca, jak i taki rimlight, poświata na górach czy wątek paleniska. Zarys sylwetek wikińskich jako forma grala jest dobrym pomysłem, lecz daje wrażenie niedokończonego. Góry w tle, zwłaszcza niedaleko sylwetek wojowników, dają mi vibe Władcy Pierścieni i Minas Morgul. Tylko przez ciężkość kolorystyczną całego ekranu, brak spoiwa, dopełnienia między otoczeniem a budynkami gubi się to.
No i hierarchia ważności jest tutaj niejasno określona. W kwestii wizualiów wydaje się nam ten zamek niedokończony i bardzo zraszowany. Dodać jeszcze trochę serca, poprawić to i owo i miasto by lśniło. Jeśli chodzi o mechanikę, to musimy się jeszcze w to wgryźć. Runy są ciekawym pomysłem, jako interesująca opcja wzmacniająca bohaterów z bulwarku. Podczas walki boostują jednostki za każde działanie oprócz ruchu oraz za otrzymywanie obrażeń i dodatkowo więcej przy używaniu obrony. Potrafią konkretnie zwiększyć statystyki jednostek, a konkretniej atak, obronę i szybkość. W dodatku mamy dosyć chorą ilość statystyk. Jeśli dobijemy do eksperta, to końcowo mamy do wymienionych wcześniej statystyk kolejno +6, +6, +3. I po ograniu kilku meczy powiem wam, że te runy są broken. Jakby rozpędza się to powoli, ale jak już wjadą te runy, to jest pograne. Są po prostu zbyt mocne. Na pewno nie oswajalibyśmy się ze statystykami jednostek czy tym, co dają runy, ponieważ to może się zmienić wraz z patchami balansującymi. Fajnie też, że mamy Hirka ze specjalizacją w znajdowaniu drogi. Graal pasuje do tego miasta. Poza standardowymi bonusami daje też +20 do obrony bohatera podczas oblężenia miasta. No i Trapper Lodge dający koboldy, gremliny bądź złoto. Wygląd jednostek oceniam na całkiem dobrze wykonany, zwłaszcza kozy, gdzie czuć ten ciężar kopyt i trud górskiego, zimnego życia. No i mamuty, które są po prostu czołgami na innym poziomie. No i Jotun wizualnie przypomina niebieskiego Odyna. Dobra, mówiliśmy o sferze graficznej, ale co z samą strukturą armii? Z lorowego punktu widzenia skład frakcji powinien opierać się raczej na jednym, niskotierowym oddziale ludzi, uzupełnionym przez liczne lodowe bestie i lokalną faunę. Trzon elit mogłyby stanowić arystokratyczne jednostki elfów, na przykład tancerz ostrzy, czy logicznie zestawione z lodowym magiem, a bestiariusz naturalnie domykałby mamut, który na szczęście się pojawia, oraz lodowy ptak jako odpowiedniki Feniksa i ptaka gromu. Jotuny najlepiej by się sprawdziły nie jako zwykłe jednostki, lecz starożytne rdzenne istoty Wori lub quasi-konstrukty w typie tytanów, z którymi elfy musiały zawrzeć dyplomatyczny kompromis. Właśnie, kwestia lore. Mamy tutaj również kilka przemyśleń. Ludzie mogą mieć ograniczony dostęp do wyspy, jednak ich trwałe współistnienie z wyniosłymi elfami byłoby źródłem stałych napięć kulturowych i politycznych. Ewentualne ludzkie osiedla przybrzeżne, przykładowo potomków barbarzyńców z Krevlot, logicznie tłumaczyłyby obecność ludzkich bohaterów bez ludzkich jednostek, jako relikt niemal wygasłej populacji. Z tego powodu jedna uniwersalna jednostka ludzkich najemników w obrębie frakcji ma większy sens światotwórczy niż elfia jednostka funkcjonująca w jawnie ludzkim zamku, bo elfy na własnej świętej ziemi nie poszłyby tak daleko w integracji. Podsumowując, mamy mieszane uczucia co do bulwarku. Oczywiście do każdej frakcji trzeba się przyzwyczaić i z czasem pewnie nasze podejście się do nich ociepli. Ale odnosimy wrażenie, że za bardzo się pospieszyli. Wikingom przydałoby się więcej czasu w piekarniku. Hotakru rozpieścili nas poprzednimi frakcjami, które ładnie wpasowują się w lore gry. Ba, KoW został uznany za kanon. Bulwark na ich tle wychodzi tak, jakby był ich pierwszym zamkiem w historii modowania. Pałac z Day of Reckoning stara się być bardziej osadzony w tym, co wiemy z oryginału. Dostojne, arystokratyczne elfy oraz aspekt zmiany czasu będący istotnym czynnikiem dla fabuły modyfikacji. Wiemy też, że powraca Falagar jako wyrocznia, a sama frakcja jest mocno zaawansowana w magii oraz astrologii. Podobnie jak z innymi frakcjami w Dor, będziemy mieli możliwość wyboru, czy chcemy zaczynać z Nisse czy Wikingami. Nisse oraz Tomte, stworzenia inspirowane nordyckim folklorem, od razu kojarzą się z krasnoludkami czy gnomami. O Wikingach możemy stwierdzić, że są w swojej klasycznej odsłonie. Natomiast śnieżne elfy zostały przedstawione jako dostojniejsze w przeciwieństwie do swojego odpowiednika Schoty i są magicznymi jednostkami zasięgowymi. Lodowa dziewica i Yuki Onna to żywiołowe duchy związane mocno z Wori, ładnie wpasowującymi się swoimi źródłami w syberyjskiej mumii oraz japońskim folklorze. Inspiracje Azją nie kończą się jednak na tych dwóch. Jest też zwierzę bardziej osadzone w rzeczywistości w postaci białego tygrysa oraz jego ulepszonej wersji tygrysa szablozębnego, występującego w erze kenozoicznej i znanego z bajki Epoka Lodowcowa. Mroźne giganty, wspomniane też w Might and Magic 8, pełnią istotną rolę w pałacu.
Wrodzy mrocznym elfom z Jadaim, niebieskoskórzy są sojusznikami elfów z Wori. Cóż, to nie może być łatwy sojusz, patrząc na historię gigantów. Już raz zdarzyło im się zdradzić Minotaury podczas ich konfliktu z mrocznymi krasnoludami. Oby to się nie powtórzyło. Co o nich wiemy jeszcze to, że zajmują północne stepy i góry Wori, prowadząc hodowlę mamutów czy innych dużych zwierząt tego zimnego regionu. Dzięki temu zresztą bliżej im do klanów wikingów niż wygodnickich śnieżnych elfów. Yeti pojawiały się już kilka razy w Might and Magic i często związane były ze starożytnymi i bardziej uświęconą magią. Z reguły samotnicy, ale faworyzują śnieżne elfy ze względu na ich związek ze starożytnymi i królową śniegu. Można powiedzieć, że walkirie są kuzynkami aniołów. Podobna natura, lecz nieco inne cechy. Są poddanymi królowej śniegu, a jej główną funkcją jest reinkarnacja dusz zmarłych na Wori. Warto też wspomnieć o tym, że mamut pojawi się w Day of Reckoning jako jednostka neutralna tieru 6. O mieście mówiliśmy więcej w omówieniu trailera jakiś czas temu, dlatego wspomnę tylko, że jest znacznie bardziej dostojne w porównaniu do Bulwark. Podoba nam się, że twórcy wzięli znacznie więcej aspektów z rzeczywistości, przez co wikingowie są, ale nie w formie dominującej, a frakcja zachowuje swój mistyczny, tajemniczy aspekt z oryginału. Jesteśmy ciekawi też, jak będzie wyglądać powiązanie ze starożytnymi. Po tym wszystkim człowiekowi może być przykro, że tak ciekawy koncept nie został rozwinięty przez twórców. Nie mieli nigdy planów na to, by wprowadzić Wori jako nową frakcję, ale kto wie? Gdyby mieli więcej czasu i mniej ciśnienia od 3DO, to może zamiast 4. odsłony dostalibyśmy kolejny dodatek? Na szczęście żyjemy we wspaniałych latach, gdzie społeczność moderska ma się świetnie i z czasem dostaniemy nie jeden, a 2 mody traktujące tej tajemniczej krainie pokrytej śniegiem. My też mamy się świetnie, szczególnie, że niedawno powróciliśmy do streamowania tutaj na YouTubie. Dlatego, jeśli Twitch wam nie odpowiada, to zapraszam na drugi kanał poświęcony live dla waszej wygody, by się nie mieszało. Przypominam też o Discordzie, gdzie wrzucamy regularnie harmonogram streamów na cały tydzień. A jeśli to oglądacie, po materiale zapraszamy na streama, gdzie będę grać w heroski i możemy porozmawiać o waszych wrażeniach z bulwarku. Wszystkie linki w opisie. Mam nadzieję, że nabraliście apetytu i wyruszycie w tę podróż razem z nami. Będziemy wdzięczni za łapkę w górę i chętnie poczytamy o tym, co sądzicie o Wori, a może są jakieś inne tajemnice, które was nurtują i chcielibyście znaleźć rozwiązanie? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem my się widzimy w następnym materiale. Do zobaczenia.